Ostatnie lata przyniosły interesujące, żeby nie powiedzieć dziwne transakcje na rynku motoryzacyjnym. Na przykład PSA przejęło Opla, a następnie PSA stało się częścią FCA pod nazwą Stellantis. Prowadzi to do sytuacji, w których w jednym segmencie konkuruje kilka marek należących do tej samej grupy. Czy Opel Mokka różni się na przykład od Peugeot 2008? Zapraszam na test. Ale zanim powiem Wam, czym różni się Mokka od 2008, sprawdźcie, czym różnią się oferty różnych ubezpieczycieli. Pomoże w tym Rankomat.pl. Najtańsze OC dla Opla Mokki kosztuje tylko 392 zł, a najtańszy pakiet OC, AC i Assistance kosztuje 1838 zł. Wybraliście już polisę? To mam dla Was jeszcze kod, dzięki któremu po zakupie polisy otrzymacie zwrot 150 zł. Wystarczy po zakupie wejść na formularz zalinkowany w opisie filmu i podać kod MDRI 150. Wszystkie linki w opisie. Opel twierdzi, że projekt nowej Mokki jest odważny i czysty, ekscytujący, ale przystępny. Do nowej Mokki trafiło kilka premier, które stopniowo będą pojawiać się w kolejnych modelach Opla. Mokka to pierwszy model z nową twarzą Opel Visor. Chodzi o gładki element w miejscu, gdzie normalnie byłaby maskownica chłodnicy. Właściwe wloty powietrza są niżej, ale Opel Visor świetnie sprawdzi się na nowych, zelektryfikowanych modelach, w których nie potrzeba dużej maskownicy chłodnicy. Nowa Mokka to też pierwszy model Opla z nowym, dwuwymiarowym emblematem w miejsce trójwymiarowego logo. Chodzi o lepsze prezentowanie logo w cyfrowych mediach. Kolejne nowości to nowa deska rozdzielcza o nazwie Pure Panel oraz fakt, że Mokka od początku produkowana jest w wersjach z napędem spalinowym i elektrycznym. Oglądając film z prezentacji Mokki, można odnieść wrażenie, że Opel chce dogryźć Peugeotowi. We spoke about creating visual and digital detox. We believe that we're bombarded with too much information in our daily lives and that providing a relaxed, focused experience is essential. So you'll find no fancy Hollywood-style animations in our instrument panel, just the information you need when you need it. Czyżby pan Adams wspominał o iCockpit w Peugeocie? I ta czarna maska nie jest malowana po wypadku, to taki design, tak ma być. Poza podejściem do designu, Opel Mokka różni się od Peugeot 2008 przede wszystkim długością i rozstawem osi. Mierząca 415 cm Mokka jest od 2008 o 15 cm krótsza. Rozstaw osi w B-crossoverze Opla wynosi niecałe 256 cm i jest o prawie 5 cm krótszy niż w siostrzanym modelu Peugeot. Większość tej różnicy odczuwalna jest w bagażniku, który w Mokce ma 350, a w 2008 ponad 430 litrów. Bagażnik ma regularny kształt, są dwa haczyki na siatki z zakupami, jest miejsce na podwójną podłogę, pod którą zmieściłaby się półka. Niestety podwójnej podłogi nie widzę w opcjach. Krótsze nadwozie i krótszy rozstaw osi czuć przy zajmowaniu miejsca na kanapie. Otwór drzwiowy jest mały i ma taki kształt, że trzeba jednocześnie wygiąć kręgosłup, żeby ominąć nadkole i schylić głowę, żeby się w nią nie uderzyć. Do tego progi są wysokie. Na kanapie jest o wiele więcej miejsca na nogi i nad głową niż się spodziewałem wsiadając do środka. Nie ma tu rewelacji, ale z zapasem mieszczę się za fotelem kierowcy ustawionym dla mnie. Mam 175 cm wzrostu. Po środku są dwa porty USB, nie ma nawiewu klimatyzacji, nie ma też podłokietnika z uchwytami na napoje. Kieszenie w drzwiach są niewielkie. Z przodu też jest problem z wsiadaniem, bo wysokie progi i stosunkowo wąski otwór drzwiowy sprawiają, że już kilka razy przyciąłem sobie stopę zamykającymi się drzwiami. Trzeba wysoko podnosić lewą nogę, co przy wsiadaniu z kolei kończy się ocieraniem udem o kierownicę. W jasnych spodniach nie polecam. Ale kiedy już zajmiesz miejsce za kierownicą, Twój wzrok przyciąga nowy wzór deski rozdzielczej Pure Panel. To dwa wyświetlacze skierowane ku kierowcy. Mokka nie jest już oferowana z analogowymi zegarami. W standardzie wyświetlacz przed kierowcą ma 7 cali, tu jest ten opcjonalny, duży, szeroki 12-calowy i po środku mamy wyświetlacz 10-calowy. Kierowca ma do wyboru jeden z kilku zestawów prezentowanych danych, od minimalistycznego po bardziej rozbudowane, pokazujące dane z komputera pokładowego czy systemów wspomagających kierowcę.
Na tle trójwymiarowego iCockpitu w Peugeot ten rzeczywiście jest o wiele bardziej stonowany. Niezależnie od cyfrowych zegarów i dotykowego wyświetlacza systemu inforozrywki, Opel zdecydował się pozostawić fizyczne pokrętła i przyciski do obsługi klimatyzacji i podstawowych funkcji pojazdu. Do tego rozwiązania powrócił też Citroën w nowym C4. Czy Peugeot będzie następny? System inforozrywki jest w dużej mierze ten sam co w Peugeotie, czyli lepiej korzystać z Apple CarPlay lub Android Auto. I niestety została kamera z doklejanym podczas cofania obrazem udającym widok 360. Ile oni tego w PSA kupili? W Clio można mieć kamerę 360. Wadą tej eleganckiej cyfrowej deski rozdzielczej jest oczywiście to, że zbiera się na niej kurz. Zaopatrz się w dużo ściereczek z mikrofibry, żeby nie porysować błyszczącego plastiku podczas czyszczenia. Poza tym jest przeciętnych rozmiarów schowek przed pasażerem, głęboki schowek pod podłokietnikiem, na przykład na dużą butelkę. Niestety podłokietnik jest tak umiejscowiony, że niski kierowca będzie w niego walić łokciem, a wyższy kierowca, żeby z niego skorzystać, musi zrezygnować przynajmniej z jednego uchwytu na napoje. Do tego półka na telefon jest niewielka, a port USB tak umiejscowiony, żeby czasem nie było za łatwo w niego trafić. Zresztą podobny problem pamiętam z Corsy. W kieszeniach drzwi zmieści się litrowy bidon. Od samego początku Mokka dostępna jest z silnikami benzynowymi, dieslem i napędem elektrycznym. Silniki benzynowe to 3-cylindrowe jednostki o pojemności 1,2 litra o mocy 100 lub 130 koni mechanicznych z 6-stopniową manualną lub 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów. Automat to opcja dla mocniejszej wersji silnikowej, natomiast 110-konny 4-cylindrowy diesel dostępny jest tylko ze skrzynią manualną. Elektryczna Mokka ma identyczne parametry jak elektryczna Corsa 208 i 2008. 136 koni mechanicznych, zasięg w okolicach 320 km. Co istotne, niezależnie od napędu, ilość miejsca wewnątrz samochodu pozostaje niezmieniona. Testowy egzemplarz to GS Line ze 130-konnym silnikiem benzynowym i automatyczną skrzynią biegów. Opel obiecuje zużycie paliwa na poziomie 6 litrów na setkę w cyklu mieszanym. Mnie wyszło 7,5 litra. Deklarowany czas od 0 do setki to 9,2 sekundy, mnie udało się osiągnąć niecałe 10 sekund. Podobno Mokka jest nawet do 120 kg lżejsza od modelu, który zastępuje, ale to będzie trudne do zweryfikowania, bo zmieniają się silniki, wyposażenie. Na pewno nowa Mokka jest od starego modelu bardziej aerodynamiczna. W standardzie Mokka ma system rozpoznawania znaków drogowych, system ostrzegania przed kolizją z funkcją awaryjnego hamowania przy niskich prędkościach, system wykrywania zmęczenia kierowcy, system utrzymania na pasie ruchu oraz tempomat z ogranicznikiem prędkości. To wszystko jest lub zaraz będzie konieczne, aby uzyskać wysokie noty w testach bezpieczeństwa Euro NCAP. W chwili nagrywania tego materiału ani Mokka, ani 2008 nie zostały jeszcze poddane testom Euro NCAP, natomiast obecne generacje Corsy i 208 zdobyły w 2019 roku po 4 gwiazdki na 5 możliwych. Testowy egzemplarz ma dodatkowo zaawansowany układ wykrywania pieszych i rowerzystów, rozbudowany system zapobiegania kolizji i hamowania awaryjnego, adaptacyjny tempomat i zaawansowany system utrzymywania na pasie ruchu. Do tego opcjonalne matrycowe reflektory, które automatycznie rozdzielają snop światła w taki sposób, aby nie oślepiać ani pojazdów jadących z przodu, ani nadjeżdżających. Wiem, że tego dobrze nie widać na wideo, więc mogę wyjaśnić, co się dzieje. Jadę z włączonymi automatycznymi światłami drogowymi. Kiedy pojawiają się samochody przede mną lub nadjeżdżają pojazdy sprzeciwka, reflektory automatycznie wycinają część, w której znajdują się wspomniane pojazdy. Jednocześnie dobrze oświetlają resztę drogi i pobocza. Nie są to najbardziej zaawansowane reflektory matrycowe, ale jeśli dużo jeździsz poza miastem, warto je mieć w miejsce standardowych. No dobrze, czyli w założeniu Mokka jest bezpiecznym samochodem, a jak to wszystko działa w praktyce?
Adaptacyjny tempomat z systemem wspomagającym utrzymanie na pasie ruchu działa poprawnie. Samochód sam zatrzyma się za poprzedzającym pojazdem i jeśli postój nie trwa zbyt długo, to sam ruszy i wróci do zadanej wcześniej prędkości. System rozpoznawania znaków drogowych informuje, że zmieniło się ograniczenie i sugeruje dostosowanie prędkości do tego nowego ograniczenia. Nie są to najbardziej zaawansowane systemy wspomagające kierowcę, ale działają w tle i nie przeszkadzają, a wbrew wszelkim pozorom to wcale nie jest takie oczywiste. Prowadzenie. Jako samochód do przebijania się przez miejskie korki Mokka jest w porządku, ale jeśli oczekujesz, że pokonywanie zakrętów sprawi Ci jakąkolwiek radość, przyjemność, to chyba tylko w tym sensie, że udało Ci się przejść przez ten zakręt i już więcej nie będziesz sprawdzać, co ten samochód potrafi. Nie potrafi. Zawieszenie radzi sobie z pojedynczymi nierównościami, ale kiedy nawierzchnia staje się bardziej skomplikowana, lepiej zwolni. W dodatku silnik dławi się w takich sytuacjach, kiedy powoli dojeżdżasz do skrzyżowania, już prawie się zatrzymujesz, ale chcesz ruszyć i ty pedał w podłogę i nic się nie dzieje. Komputery parzą kawę, grają w szachy, wszyscy już odjadą, a Mokka wtedy się decyduje, że wreszcie możesz ruszyć. Silnik 1.2, 130 koni mechanicznych to naprawdę nie jest słaba jednostka. Podejrzewam tu dokręcenie śruby, czy raczej przeprogramowanie sterowania skrzynią biegów i silnikiem w celu utrzymania niskiej emisji. Jasne, parę tygodni się wjeździsz, ale jeśli podczas jazdy testowej trafi Ci się coś żywszego, dobrze się zastanów nad tym, czy nie warto zdecydować się na łabędzi śpiew spalinowego silnika zamiast na Opla, który już się poddał. Sądząc po E2008, Mokka E to może być naprawdę fajny samochód. Widoczność jest słaba, ale przynajmniej fotele są wygodne. I z jakiegoś powodu nie ma możliwości wyłączenia radia na stałe. W którymś momencie, szczególnie przy uruchamianiu auta, włączy się i włączy się zbyt głośno, mimo że je wcześniej ściszałem i słuchałem czegoś przez Android Auto. Ceny Opla Mokki zaczynają się od 81 500 zł. Testowy egzemplarz to GS Line ze 130-konnym silnikiem benzynowym i automatyczną skrzynią biegów za 109 000 plus ogrzewane fotele, multimedia Navi Pro, bezkluczykowy dostęp i zapłon, reflektory LED, czarna pokrywa silnika, mówiłem, że tak ma być, ładowarka indukcyjna, pakiet Parkuj i jedź, pakiet GS Line Plus, adaptacyjny tempomat, w sumie około 125 000 zł. Opel Mokka zwraca na siebie uwagę niebanalnym designem, jest napakowany nowymi rozwiązaniami, ale pod spodem kryje się źle zestrojony napęd. Inni producenci jakoś dają sobie radę z emisją bez dławienia silnika w sytuacjach, które w mieście spotykamy co kilkaset metrów. Może to kwestia tylko tego egzemplarza? Sprawdź to podczas jazdy testowej. Poza tym Mokka to ciekawe auto miejskie, raczej dla dwojga z przyjaciółmi niż dla młodej rodziny. A jak Tobie podoba się Opel Mokka, daj mi znać w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek jadą, link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12:00, powtórka w poniedziałek o 20:00.